Nazywam się Piotr Czaban i witam Was na kanale Czaban robi raban. Miałem opowiadać o muzyce i przyrodzie. Jednak od 2021 roku informuję głównie o kryzysie humanitarnym, który nadal trwa. I dzieje się tu, gdzie mieszkam, czyli na Podlasiu, na pograniczu polsko-białoruskim. Czasami poruszam też inne, ważne dla mnie tematy. Wszystkie moje publikacje powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl/Czaban robi raban. Jeżeli uważasz, że to, co robię, jest ważne, dołącz do tego grona. Z kolei stawiając mi wirtualną kawę na portalach Subpi i Buy Coffee, stawiasz na niezależne dziennikarstwo. Ja nazywam się po prostu Paweł, jestem osobą aktualnie bezdomną, ale tak naprawdę bezdomną, ale szczęśliwą ze swojego aktualnie życia, tak powiem szczerze. Wszyscy ludzie sobie tak myślą, że bezdomność to jest przeważnie alkoholizm, narkotyki, ale tak naprawdę bezdomność można popaść z różnorakich powodów. Ja przykładowo w bezdomności znalazłem się w taki sposób, może to być dla niektórych osób troszkę dziwny, ale prawdziwy to jest przykładowo odnośnie mnie. Ja zostałem wychowany jako taki dobry człowiek, grzeczny, spokojny, z szacunkiem do innych, ale no niestety też bardzo mocno wychowała mnie ulica i ja blisko 20 lat no niestety żyłem gdzieś w świecie narkotyków głęboko i to było moim uzależnieniem, ale na szczęście też miałem kochających rodziców, którzy przez wiele lat próbowali jakoś wpłynąć na mnie, albo żeby ktoś wpłynął, Bóg czy coś, żebym ja w końcu poszedł na odwyk. Ja w swoim życiu byłem 3-krotnie na odwyku, łącznie spędziłem tam 5 lat i po 3 latach odwyku wróciłem do swojego domu jeszcze, tam żeby opiekować się już u mnie ciężko chorymi rodzicami, w szczególności ojcem. No i ja mam także 2 braci, młodszego Jacka i starszego Marcina. I oni mi powiedzieli wtedy, że ja na odwyk już nie mogę wracać, że po prostu muszę się już zająć rodzicami, bo oni nie mieli przez te 3 lata blisko swojego życia, bo oni kończyli pracę, musieli po 7-krotnie w ciągu dnia przyjeżdżać do rodziców, nimi się opiekować. I to spadło wszystko na mnie. Ja się tego podjęłem, choć tak naprawdę też i bardzo szybko zobaczyłem, jaka to jest tam atmosfera, że to tak naprawdę nie było takie łatwe, bo to dzień, noc musiałem być na nogach przy ojcu i gdzieś taką radość, taką werwę, taką chęć w sobie zacząłem powoli tracić no i niestety gdzieś odchodziłem z powrotem powolutku w narkotyki. I po kilku miesiącach oznajmiłem to i braciom, i rodzicom, że niestety ja muszę wrócić, bo inaczej tutaj no przepadnę. No ale wtedy bracia mi powiedzieli, że nie ma takiej nawet możliwości, że po prostu muszę się wziąć i dać radę temu, bo oni nie mają swojego życia. No i tak do śmierci ojca, to blisko 6 miesięcy się opiekowałem. Ojciec niestety odszedł, no to potem tylko matką się opiekowałem. Ale 2 miesiące później, no już nie dałem rady, poszedłem tak powiedzmy w tango, wróciłem tam po 2 dniach do domu i powiedziałem braciom, że nie ma innej opcji, ja wracam. No i wtedy bracia powiedzieli mi, że no po prostu muszę zrzeknąć się majątku, bo jeden brat musiał sprzedać swoje mieszkanie, żeby wprowadzić się do matki i matką się opiekować. No ale ja tak po prostu to zrobiłem, bo dla mnie tak naprawdę innego tam wyjścia nie było. I wróciłem na ten odwyk. Dlatego też tak naprawdę już na tym odwyku nie byłem taki sam jak wcześniej. Gdzieś ta utrata ojca coś jednak wpłynęła tak dość bardzo mocno na mnie. I po kolejnych 2 latach wyszedłem z odwyku. Wróciłem w okolice swojego miasta. I to też był błąd, bo mówiłem sobie, że nie będę żył tam w tych narkotykach, że jakoś sobie będę starał sobie radzić z życiem, ale bardzo mnie ciągnęło na stare śmieci, no i tam często byłem i to wiadomo, jak to wyglądało. Aż w końcu przyszedł taki dzień, że powiedziałem, nie może być tak, bo inaczej ja tu się zatracę się całkiem i tyle będzie. I tak naprawdę wsiadłem w
pociąg, a ja pochodzę tak naprawdę, powiem, z drugiego końca Polski, z województwa zachodniopomorskiego i przyjechałem do Białegostoku. Nigdy tu nie byłem, nikogo tu nie znałem, ani rodziny, ani znajomych. Wysiadłem na dworcu, to było gdzieś już po godzinie 20. Robiło się ciemno. Tak stanąłem i mówię, w którą stronę teraz mam iść? Gdzie tu w ogóle kogoś zapytać o jakąś pomoc? No i akurat przychodził koło mnie bezdomny. No i zapytał mnie się, czy mam papierosa. No ja wtedy tak powiedziałem, no dobrze, dam ci na ci 3, tylko podpowiedz mi, gdzie tu jest jakiś mops, gdzie mam się kierować. I powiem szczerze, odpowiedział mi na moje pytania i nawet mnie podprowadził tam w nocy kawałek drogi. I tak naprawdę ja powiem właśnie, że to jest, znaczy tak teraz powiem aktualnie, na chwilę obecną, to też było wielkie dla mnie szczęście, jakiś dar, jakaś łaska, że znalazłem się w stowarzyszeniu KDN. Tam Ku dobrej nadziei. Ku dobrej nadziei, dokładnie. Tam zostałem przyjęty przez pana Mariana. No i tak naprawdę zobaczyłem, że ja tu przyjechałem tak naprawdę do Białegostoku mając tylko torbę ciuchów, tam parę groszy i nic więcej. A kiedy to było? To było 4 września, tam 14 czy 15 miesięcy już to było wstecz. No i tam zostałem przyjęty i nakarmiony i gdzieś widziałem, że mogę się jeszcze ubrać w ciuchy i dali też artykuły takie z higieny, jak mydło. Zobaczyli mi, tak powiem, w takie najpotrzebniejsze rzeczy do życia codziennego. Miałem gdzieś się przespać, było ciepło i tak naprawdę po 1,5 miesiąca przebywania w Stowarzyszeniu Ku Dobrej Nadziei przyjechałem pierwszy raz na Kościółki. Kościółki, czyli tutaj, gdzie jesteśmy, Tak. to jest gospodarstwo takie treningowe, Tak. przystosowujące ludzi, którzy no, stracili dach nad głową i teraz próbują postawić swoje życie na nogi i tutaj mogą znaleźć ciepły kąt, jakieś zajęcie, Tak mogą jest. popracować ze zwierzętami, poprzebywać, nabrać siły i energii, żeby Tak. pójść dalej już swoją dobrą drogą Tak. i wyjść z tego kryzysu bezdomności. Oczywiście, że tak, tylko co najważniejsze, trzeba po prostu chcieć wyjść z tej bezdomności i tą pomoc, jaką się otrzymuje, trzeba umieć po prostu przyjąć i wiedzieć, jak ją z korzyściami dla siebie samego ją... No i to jest właśnie najważniejsze. Jak ja tutaj przyjechałem pierwszy raz na Kościółki, ja nawet tak powiem szczerze, ja nawet nie wiedziałem, co to są Kościółki. Ja myślałem, że Kościółki to jest dzielnica po prostu Białegostoku, a Kościółki to jest no troszkę kilkanaście kilometrów za Białymstokiem. Ja nie wiedziałem, że tu są zwierzęta, nie wiedziałem w ogóle, jak to wygląda, o co tutaj w ogóle chodzi. I przyjechałem pierwszy raz, zobaczyłem, że są zwierzaki, że są kozy, kury były wtedy, jakieś kaczki. To mi się spodobało mi to się bardzo. Zacząłem tu tak przyjeżdżać codziennie. Przez około 2 tygodni tutaj przyjeżdżałem. No i słyszałem pogłoski takie, że może tu uda mi się, że tak powiem, dzięki pomocy Ku Dobrej Nadziei, że tak powiem, dostać pracę taką zarobkową. Aczkolwiek po 2 tygodniach, pamiętam, wróciliśmy na KDN do Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei, no i tam mój taki też przyjaciel, też który jest podopiecznym KDN-u, powiedział mi, że ma ofertę pracy dla mnie przy kostce brukowej. No ja bardzo chętnie w to poszedłem, no i pracowałem przy kostce tam przez chyba, nie wiem, 4 miesiące. Była to wiadomo, praca dobra, fajna, też taka z uśmiechem. No i wiadomo, potem praca ta mi się, przyszła zima, mrozy, to niestety tej pracy nie było. I jakoś w styczniu właśnie pani Jola socjalna i pani Julka też socjalna zaoferowały mi, czy bym chciał podjąć pracę w CIS-ie. No ja powiedziałem, że no jak najbardziej. W CIS-ie? Tak, czyli w Centrum Integracji Społecznej. Ja powiedziałem, że bez problemu, że bardzo chętnie przyjmę i od 1 lutego zacząłem pracować w CIS-ie, tutaj przyjeżdżać systematycznie, codziennie na te kościółki. No i tak naprawdę ja kocham w ogóle wszystkie zwierzęta i zakochałem się w tym miejscu, aczkolwiek wiadomo, tak jak ja podjąłem pracę w lutym,
to te jeszcze takie pierwsze miesiące, może tej takiej radości w sobie w ogóle nie czułem, bo też zdarzały mi się potknięcia, te takie ze starego mojego życia, że też gdzieś tam 3 razy poleciałem. No ale w końcu sobie, to był czerwiec i w końcu sobie też uświadomiłem, że tak naprawdę jeśli ja nie podejmę sam ze sobą walki, żeby wyjść na prostą, no to nie ma sensu w ogóle tutaj, moje życie, bo to wiadomo, jak to się ostatecznie zakończy. I powiedziałem, kurczę, no warto spróbować, bo wiem, że mnie stać na to, raz mi się udało, to też dzięki tym odwykom, też Panu Bogu i że mam na to siły. Teraz walczysz, teraz jesteś na dobrej drodze, ku nadziei, ale gdybyś mógł wrócić do tych początków, też ku przestrodze, bo może nas będą oglądali ci, którzy jeszcze trzymają się prosto, ale może przez towarzystwo, może przez różne jakieś pokusy życiowe zechcą zboczyć z tej trasy i pójść tą drogą, którą ty kiedyś szedłeś. Jak to się zaczynało? Od czego to się zaczęło, że po prostu tak krok po kroku, dzień po dniu traciłeś stabilizację, a to doprowadziło też do tego w końcu, że straciłeś dom? Znaczy, no ja tak naprawdę powiem to szczególnie do wszystkich osób młodych, do nastolatek, bo to wtedy ten problem tak naprawdę się zaczyna. Każdy jak jest młody, to chciałby rządzić, nie wiem, osiedlem, miastem, otaczać się w takim towarzystwie, nie wiem, kryminalistów. I to niby się każdemu się podoba, że nikt mnie nie ruszy, a wiadomo, w takim też świecie są narkotyki. No i tak naprawdę wiadomo, od czego to się zaczyna, od marihuany, potem są te już grubsze. Niby to każdemu się wydaje, że jest radość, że jest śmiech przykładowo jak po marihuanie i że fajnie się czuje się, ale tak naprawdę to jest jedno wielkie kłamstwo, które my sami siebie okłamujemy, bo tak naprawdę nikt sobie nie zdaje, kiedy to staje się to naszym uzależnieniem. I wtedy to już jest wielki problem. W ogóle sobie zdać z tego, że jest się uzależnionym. Ja przykładowo po 16 latach sobie uświadomiłem dopiero, że jestem narkomanem i grubo uzależnionym. I przez taką... A wcześniej co sobie mówiłeś? No, że jest fajnie. A kurczę, pójdę sobie, zapalę, pośmieję się z kolegami, wypiję piwo, czy tam, nie wiem, dmuchnę kreskę, jedną, drugą. Wszystko było wtedy fajne. Myślałem, że jestem niezwyciężony, że wszyscy mnie się boją, bo mam takich kolegów, że nikt mnie nie ruszy. No ale co z tego? Tak naprawdę przez te narkotyki traci się tak stopniowo i przyjaciół, i kolegów, i rodzinę, że tak naprawdę zostaje się samemu, a ci, że tak powiem, nasi koledzy, którzy dealują, to tak naprawdę później okazuje się, że to nie są jacyś przyjaciele, że to wszystko jest oparte dla nich na pieniądzu. No i przez narkotyki można stracić wszystko. A miałeś szkołę? Tak, ja skończyłem technikum budowlane, zdałem maturę. Byłem na studiach dziennych na Politechnice Szczecińskiej, z której no niestety sam zrezygnowałem, choć mnie w dziekanacie namawiali, żebym nie rezygnował. Na którym roku byłeś? Znaczy ja po pierwszym zrezygnowałem, ale właśnie tam mnie namawiali, żebym ja nie rezygnował, że wszystko jest przede mną. A dlaczego chciałeś zrezygnować? I zrezygnowałeś? Tak naprawdę dlaczego? Ja wtedy tak naprawdę byłem sam, że tak powiem. Bo ja tam wynajmowałem sobie stację, no wiadomo, rodzice płacili, ja tam przyjeżdżałem do rodziców po pieniądze, rodzice dawali mi przykładowo pieniądze, mówili, Paweł, trzymaj, to masz na cały miesiąc, a ja wiedziałem, że... Znaczy mówię, okej, dobra, fajnie, to wrócę za miesiąc, ale tak naprawdę ja wracałem po tygodniu, żeby dali mi kolejne pieniądze i tak to było systematycznie, no. A te pieniądze wydawałeś na? No na narkotyki, między innymi na alkohol i na to wszystko, tak. I tam nikt mnie po prostu nie kontrolował. I na drugim semestrze, tak powiem szczerze, wiadomo, moja głupota, ja tych przykładowo studiów żałuję, że te studia rzuciłem, ale na drugim semestrze no, po prostu szłem na zajęcia, czekałem, nie wiem, tam powiedzmy 15 minut, żeby rozpoczęły się jakieś wykłady. Rozpoczynały się wykłady, ja stwierdzam, po co ja tu przyszedłem? Mówię, idę gdzieś tam do kumpla czy kogoś i tam sobie pofazujemy, przyćpamy, czy tam się upijemy. No i tak po drugim semestrze zrezygnowałem. Wróciłem do siebie do miasta i poszłem na filię Uniwersytetu Poznańskiego na finanse i bankowość. No i tam zrezygnowałem po trzecim semestrze. No i wtedy potem tak życie już mi się
No, legło tak naprawdę w gruzach, tam rodzice walczyli o mnie, ale potem już myślałem, że oni już ze mnie zrezygnowali, ale to tylko ja tak myślałem, bo oni tam przez długie lata z moją też zmarłą ciocią zakonnicą, przez ładnych kilka lat tam sami tam próbowali jakoś mnie właśnie na ten odwyk skierować. No i chwała Bogu udało im się. A jeżeli mogę jeszcze wrócić do tych początków tego wchodzenia w uzależnienie, czy też to, że gdzieś rodzice przegapili ten moment, kiedy stracili z tobą kontakt, kiedy ty się odcinałeś, wszedłeś w swoje towarzystwo, był taki moment? Znaczy ja powiem takie swoje zdanie. Tak naprawdę z narkotykami ma kontakt większość naszych nastolatków. Ma większość. Albo zna takie towarzystwo, albo gdzieś już samo miało i tak naprawdę rodzicom jest ciężko też, tak powiem, upilnować swoje dzieci przed tym całkowicie. Ale budowanie tej więzi od narodzin, spędzanie dużo wspólnego znaczy, ja z czasu. rodzicami właśnie spędzałem bardzo dużo czasu i przykładowo rodzice u mnie bardzo szybko też wiedzieli, że zacząłem ćpać i oni też wielokrotnie właśnie, oni starali mnie się gdzieś na jakieś, znaczy wiadomo, mówili do mnie, żebym rzucił narkotyki, rzucił te całe swoje towarzystwo, że to mi sprowadzi mnie, te towarzystwo donikąd. Ja przyznam i ja tak sam trzy razy albo czterokrotnie próbowałem zerwać z tym towarzystwem, z narkotykami, tylko że to tak naprawdę udawało mi się na 4, 5, 6 miesięcy. A potem no niestety gdzieś kogoś spotkałem i spróbuję sobie raz, nie wiem, szarpnąć, dmuchnąć kreskę. I niestety, i to wtedy już popadałem w taki cuk, że no i rodzice mogą rodzice, ale to ciężko też jest rodzicom samym. Bo narkotyki są wszędzie, są w szkołach narkotyki, no i tego nie ma co kryć. W szkołach, na każdym osiedlu, na każdej ulicy, wszędzie są. Tak samo jak alkohol, co nie? I ciężko jest jej pilnować, ale mówię, nie warto, bo człowiek traci na tym wszystko. A próbowałeś zbudować rodzinę? Miałeś, nie wiem, żonę, dzieci? Nie, żony, dzieci nie miałem. Miałem kiedyś taką dziewczynę, z którą chciałem nawet się jej ożenić, co nie? Tylko no niestety ja już wtedy byłem pogubiony w narkotykach. Ona też wiedziała o tym, no i też ona tak dała mi poznać albo do zrozumienia, że albo wybieram dalej zabawę, albo koniec. No ja niestety wybrałem dalej zabawę i to wszystko się rozpadło. No i aktualnie jestem ogólnie kawalerem, ale nie rozpaczam, jakby to było, gdybym miał żonę, gdybym miał dzieci, bo to różnie mogło moje życie wtedy się potoczyć. Może bym, że tak powiem, znormalniał, że tak powiem, wcześniej, ułożył wszystko tak, jak powinno być, albo nie daj Boże, byłoby jeszcze gorzej niż było, co nie? No, dla mnie jest najważniejsze, tak powiem teraz, że jak przyszedłem do Białegostoku, tu gdzieś 2-3 razy też, wiadomo, upadłem, ale jak właśnie przyszedł ten moment w czerwcu, to powiedziałem, że kurczę, muszę powalczyć, bo... A ten upadek, jak on wygląda? Bo to, wiesz, no tak mówisz, byłem na odwyku, straciłem to, ale to jest tak, że człowiek, który jest uzależniony, ma głód. Może czasami nie ma pieniędzy na te narkotyki, na używki. Tak. I jak to znosi ciało, jak to znosi psychika? Znaczy, proste, no wtedy... Czyli czym jest ten upadek? Jak nie ma pieniędzy, no to wtedy czy narkoman, czy nie wiem, jakiś alkoholik, dąży po prostu, żeby te pieniądze zdobyć, czyli kradzieże, wyłudzenia. Ja też, tak jak ja powiedziałem na początku, ja byłem wychowany jako dobre takie dziecko, ale też ulica i moje życie też tak zawsze balansowało na takiej granicy, wolność, więzienie. Ja też mam wyroki gdzieś tam jakieś w zawiasach za wyłudzenia, mam też na swoim koncie kradzieży grubszych, że tak powiem, kwot pieniężnych. Niektóre wyszły na jaw, niektóre nie wyszły na jaw, tak teraz powiem sobie, na całe szczęście nie wyszły na jaw. Tak więc jak nawet człowiek nie ma pieniędzy, a jest uzależniony, to on te pieniądze zyska za wszelaką cenę. Nie ma wtedy żadnych hamulców przed niczym, nic go nie odstraszy. On po prostu ma w głowie, że musi załatwić i te pieniądze idzie, załatwia, nie patrzy na to, kogo krzywdzi, jak rani, to wtedy nie jest ważne.
Tak to no Bo niestety ten działa. głód fizycznie to jak wygląda? Jak można to opisać? Znaczy ja powiem szczerze, u mnie tak to wyglądało. Ja byłem takim narkomanem, że tak naprawdę ja, no wiadomo, zacząłem od marihuany. Marihuana, tam haszysz, to tam jeszcze, to tak terpen, to takie... Miękkie też narkotyki. miękkie narkotyki, tak, ale właśnie potem poszedłem w amfetaminę, kokainę, tam metamfetaminę, no to już są te twardsze i to... No ja zawsze miałem narkotyki tak naprawdę i te narkotyki ja spożywałem w dużych ilościach i to nie, że dzień, dwa, trzy, ja potrafiłem przez 1,5 miesiąca dzień w dzień. No tylko, że już też wtedy byłem kilka razy w takich stanach, że tak to powiem i psychicznym i fizycznym, że tak naprawdę ja chciałem się wykończyć narkotykami, tego nie będę krył. Chciałem kilkakrotnie razy się wykończyć. 2 razy byłem bardzo bliski tego, choć tam na górze ktoś czuwał nade mną na całe szczęście i mnie uratował. Za to jestem mu wdzięczny. Tak więc mówię, to jest całkowita destrukcja człowieka, takie uzależnienie i mówię. A jak otoczenie No to patrzy znaczy, na kogoś takiego? tak naprawdę tacy moi przyjaciele, którzy byli moimi przyjaciółmi, jak ja nie ćpałem, to oni w pewnym momencie, jak zobaczyli, że ja właśnie używam te rzeczy, tak powolutku, krok po kroku, stopniowo zaczęli ode mnie się odsuwać. Rodzina, tak jak mówiłem, też o mnie tam walczyła, ale potem też tak naprawdę już ona była bezradna. Też tak, ja się czułem też tak jakby już osamotniony. No a ci wszyscy, którzy moi, że tak powiem, to rówieśnicy moi, to towarzystwo od narkotyków, to tak naprawdę to nie są przyjaciele. Oni tak naprawdę potem mają ciebie, też zostawią ciebie samego i powiedzą sobie radź sam, nie masz pieniędzy, radź sobie sam. I człowiek zostaje po prostu sam Jak ze miałeś sobą. te myśli takie depresyjne, to był ktoś z boku, komuś o tym mówiłeś, kto ciebie próbował z tego wyciągnąć, podtrzymać na duchu? Nie, w pewnym momencie nie. W pewnym momencie już byłem ja sam całkowicie. W pewnym momencie wszyscy mnie opuścili. Byłem sam całkowicie, co nie? No niestety. Ale właśnie mi też dużo pomogły te odwyki. To był odwyk, nazywa się on Czenakolo. W Polsce jest takich chyba, jak się nie mylę, 5 domów. Jeden dom jest tylko dla kobiet w Częstochowie. Nie, przepraszam, w Surscu na Śląsku. To jest odwyk katolicki i tam też i to mi dużo pomogło. Ale jak trafiłeś na taki odwyk? Na ten odwyk? Jak dałeś się namówić? Pierwszy raz, jak ja tam poszedłem, to wyglądało tak, że ja na ten odwyk nie chciałem iść. Tylko ja już miałem grubo spraw na policji, w prokuraturach. Miałem wtedy właśnie zawiasy za wyłudzenie. Tam prokurator chciał, żebym ja poszedł w ogóle na przymusowe leczenie. I tam jeszcze jakieś inne miałem takie za kradzieże. I ja wtedy stwierdziłem, dobra, mówię, powiem rodzicom i cioci, zakonnicy, że idę na ten odwyk, bo tak sobie myślałem, mówię, bo się schowam tam przed całym Wydziałem Sprawiedliwości. Poszedłem na ten odwyk. Wiadomo, żeby tam trafić na ten odwyk, to tam były takie jedno spotkanie tygodniowo, takie zapoznawcze przez 4 tygodnie i potem 3 takie dni robocze. Tam z chłopakami na tym odwyku musiałem spędzić. Tylko że tak naprawdę ja przez cały czas ćpałem. Ja tam jadąc, bo ja do pierwszego domu, do którego trafiłem, to był Tarnów. To też przez całą Polskę musiałem przejechać. Ja tak samo tam jechałem naćpany. Tam mnie zostawiła mnie matka z bratem, oni wrócili. No i potem wiadomo, jak mnie puścił te narkotyki, ten cały zjazd, to wszystko, jak doszło tak do siebie psychicznie, tak też po tygodniu, dopiero do mnie doszło, gdzie ja jestem. Że ja jestem w jakimś Tarnowie, na jakimś odwyku i mówię, jak ja mówię, mam sprawy, mówię, za chwilę mówię, odwieszą mi moje zawiasy i będę w więzieniu. To poszedłem tam do odpowiedzialnego tego całego domu i on powiedział, Paweł, ciebie jak zostawiła matka u nas, to już następnego dnia właśnie do mnie wydzwoniała, że już ciebie tam policja szuka, jakieś listy sądowe przychodzą. To powiedział, ja twojej matce tylko powiedziałem, żeby te wszystkie papiery przesyłał tam do takiej pani jednej, która mieszka w Skrzatuszu i ona zajmuje się wszystkimi sprawami karnymi w całej Polsce. No ja jakoś wtedy zaufałem. No i to był dobry krok, bo po 9 miesiącach przyszedł do mnie ten odpowiedzialny, wziął mnie na rozmowę i powiedział, Paweł, jesteś teraz wolnym człowiekiem, nie masz się już czego bać, jesteś wolny. Jak ja to usłyszałem, no to
z 2 miesiące później stwierdziłem, no dobra, mówię 9 czy tam 10 miesięcy wytrzymałem, na sucho mówię, to po co ja mam tutaj być, mówię, dłużej, mówię, wychodzę z powrotem. Na wolność, że tak powiem, taką wiadomo. No i wróciłem do siebie do domu. Wiadomo, w głowie miałem, że dobra, mówię, będę starał się żyć z dala od tych rzeczy. Ale to też nie tak działa. No i wyszedłem, wróciłem do siebie do domu. Mówiłem sobie, że kurczę, udało mi się tyle miesięcy wytrzymać, mówię, nie ciągnie, mówię, będę tak starał się żyć dalej, no ale no niestety. Byłem na starych śmieciach. Po 1,5 miesiąca spotkałem przyjaciela. Poszła jakaś tam rozmowa, jaki towar, ten. No ja powiedziałem, no dobra, mówię, ja nie chcę mówię, idę do domu. No ale idąc do domu, wtedy wracałem, pamiętam, z zakupów z Biedronki. Stwierdziłem, kurczę, mówię, a pójdę spróbuję, mówię, co jest, mówię, sobie tam jedną tam szarpnę, mówię, krechę. Poszedłem, szarpnąłem jedną kreskę i godzinę później już brałem kolejne 10 gram, co nie. I tak żyłem przez kolejny prawie rok, tak, co nie, tak żyłem. Znów wiadomo, pojawiły się kolejne sprawy karne. Znów zagrożenie, że będzie więzienie. To wtedy znów, gdzie uciekać? Mówię, idę znów na odwyk. Tak, to był taki system właśnie, mówię, na odwyk. Tylko, że właśnie. I wtedy też idziemy na te kolokwia, na te dni zapoznawcze i wtedy powiedzieli do mnie chłopacy, to teraz, Paweł, pojedziesz do domu do Jastrzębia Zdrój. A ja tak samo, cały czas ćpałem. I tam mnie matka wiozła z bratem, ja też tam ćpałem. I dojeżdżając tam, ja do mamy mówię, no mamo, daj mi 100. Matka do mnie mówi, a podpisz, ty idziesz na odwyk. Ja mówię, no ale wiesz, gdybym chciał wyjść. Zawieźli mnie, zostawili mnie tam. Mama powiedziała mi, że da mi tam na miejscu. Tam przyjechaliśmy i tam chłopacy, też byli tam chłopacy, z którymi ja byłem w tym pierwszym domu w Tarnowie, mnie znali. I do mnie powiedzieli, chodź Paweł, pójdziemy się od razu przebrać. Ja się przebrałem i ja patrzę, a matki i brata nie ma. I tak sobie pomyślałem, ale mnie wystawili. Co nie? Pojechali, ale aczkolwiek ja wtedy miałem w głowie, że oni mnie tam zostawią i ja tak czy tak tego samego dnia wyjdę. To była taka była koło mnie z myślenia. No i ja tam byłem z 4 godziny czy 5 godzin. I ja potem powiedziałem chłopakom, dobra, dajcie mi moje papiery, ja stąd mówię, wychodzę. Oni nie mogli uwierzyć, mówią do mnie, Paweł, co ty, mówię, robisz to samo co w Tarnowie, przecież ty dopiero przyjechałeś. Ja powiedziałem, no tak, przyjechałem i mi się pytają się, no i gdzie ty pójdziesz? No wiadomo, ja naćpany, to też nawet nie myślałem, tylko chciałem jak ten szybciej stamtąd wyjść, mówię, pojadę, mówię, do Katowic. Co nie? Oni mówią, do kogo? Ja mówię, do kuzyna. Kuzyna tam żadnego nie miałem. Co nie? No i tak i w końcu mówię do nich, dajcie mi te papiery, moje dokumenty, bo mnie nie utrzymacie. Dali mi te papiery, ja wyszedłem. Do domu wróciłem 3 dni później. To matka jak mnie zobaczyła, to i ojciec się załamali. Ja wtedy weszłem do domu, położyłem się u siebie w pokoju, zasnąłem. No dopadł mnie taki dość brutalniejszy zjazd. No i 3 dnia matka tak mnie po prostu strzeliła tak mnie w głowę. Powiedziała, Paweł, wstawaj, koledzy. Ja wstałem, ledwo to trzymałem się na nogach, ale byłem przekonany, że to moi koledzy, ktoś tam z liderów. Ale weszłem do przedpokoju, a to patrzę, funkcjonariusze policji. Był jeden dzielnicowy, który miał, że tak powiem, ze mną wielką taką kosę, bo on chciał mnie, że tak powiem, na chama, no, że tak powiem, uwalić za narkotyki, choć nigdy nie mógł. A drugi był mój taki sąsiad, taki z mojego bloku, ale taki poważniejszy to był typ. No i ten dzielnicowy, jak wchodzili, akurat dostał telefon, to wyszedł i ten mój sąsiad do mnie mówi, Paweł, co ty odwalałeś w sądzie, bo jak usłyszał sędzia twoje nazwisko, od razu pisał, mówił, żeby pisze papiery o areszt tymczasowy. Ja powiedziałem, że nie wiem, aczkolwiek wiedziałem, co odwaliłem. No i on tam za mnie poręczył i powiedział, że no teraz muszę się już uspokoić, bo inaczej już nie będzie dla mnie ratunku. Ja mu powiedziałem, że okej, ale się nie uspokoiłem. I minęło, nie wiem, z pół roku. Znów kolejne problemy przyszły. No i mówię, dobra, mówię, no już wracam jeszcze raz na ten odwyk, jak mnie przyjmą. To matka zrozumiała, powiedzieli mi, że mnie przyjmą. Tylko że już wtedy na kolokwiach tam jeździłem troszkę dłużej. Ale też te narkotyki cały czas u mnie były, co nie? I też wstąpiłem naćpany. I to wstąpiłem też do Jastrzębia Zdrój wtedy. No, ale wtedy jakoś wytrzymałem ten sam początek, że tak powiem, ten taki okres, żeby się przyzwyczaić tam do tych zasad, do tego całego towarzystwa. I tak naprawdę
Początek był naprawdę, już powiem, początek był naprawdę dla mnie bardzo ciężki, bo jak puściłem narkotyki, ja wiedziałem, że znów ten odwyk, znów to wszystko, mówię, gdzie ja? Ja mówię, nie nadaję się do tego, mówię, nieważne chyba dla mnie, mówię, te problemy, mówię, ja tu nie dam rady. I był tam ze mną jeden chłopak z Tarnowa, przyjeżdżał do Jastrzębia, tak co tydzień, i to był chłopak, który wprowadzał mnie do wspólnoty, jak ja pierwszy raz wstępowałem, taki Arek. I on mi bardzo dużo pomógł i pamiętam, do mnie wtedy mówił: Paweł, wytrzymaj tu w Jastrzębiu jeszcze 1,5 miesiąca i ja za 1,5 miesiąca będę z tobą w tym domu, co nie? Ja powiedziałem, że spróbuję te 1,5 miesiąca wytrwać. Powiem, że było bardzo mi ciężko to wytrwać, te 1,5 miesiąca, ale wytrwałem. On przyszedł i potem tak jakoś zaczęło mi troszkę lżej jakoś tak tam żyć, co nie? Zacząłem jakoś tak bardzo powolutku, nie że się cieszyć, ale jakoś tak próbować żyć. Dla mnie, ja powiem, Arek był dla mnie takim, kurczę, wzorem, co nie? Tak powiem, odnośnie wspólnoty. Bo i wtedy, jak przyszedł Arek, tam do tego Jastrzębia Zdrój, był ze mną tam przez rok czasu. I tam, na tym odwyku, przykładowo podchodził do ciebie odpowiedzialny domu, a to właśnie był przykładowo Arek, i mówił tak, nie wiem, przykładowo około godziny 13. Przykładowo mówi: Paweł, dzisiaj na kolacji wstaniesz i powiesz, że jesteś transferowany. Czyli, że po kolacji zjadło się kolację, wstawało się, wychodziło się na środek sali. Wiadomo, tam się mówi się przeważnie w języku włoskim, tam się uczy języka włoskiego i tam się mówi, że zostało się transferowanym i że zmienia się dom. I tak naprawdę ja nie musiałem wiedzieć, do jakiego domu, czy to będzie dom w Polsce, czy to będzie dom, nie wiem, w Austrii, Wielkiej Brytanii, w Chorwacji, Francji, Hiszpanii. Tego ja nie mogłem wiedzieć. Arek właśnie był wtedy ze mną w Jastrzębiu rok czasu i raz, to akurat było nie na kolację, tylko po obiedzie, wstał i on powiedział, że on jest transferowany do domu koło Koszalina. A Arek też był uzależniony? Tak, Arek był uzależniony też co kilkanaście lat od alkoholu. Jak on to powiedział, ja wtedy tak siedziałem za stołem i tak sobie myślę, nie będzie tutaj ciebie, Arek, to tak naprawdę tutaj nie ma nikogo w tym domu, kto mnie powstrzyma, żeby mówię, wyjść. No ale wiadomo, ja tego też nie mogłem powiedzieć dla Arka ani nic. No i chodziłem taki podomany i gdzieś tam w głowie takie już rozważania się pojawiały mnie w głowie. Kurczę, no nikt mnie tu nie trzyma, mówię, to ja lada moment i tam długą. I następnego dnia, gdzie Arek wyjeżdżał, już tam do tego domu pod Koszalinem, mnie zawołał rano i do mnie się zapytał: Paweł, ty dasz sobie radę tutaj, jak mnie nie będzie? Znaczy ja wtedy mu powiedziałem: postaram się. I on powiedział, że będzie się modlił za mnie. Ja powiedziałem: dzięki. I poszedłem i on 15 minut później mnie woła: Paweł, chodź. Ja podchodzę i on do mnie mówi: wiesz co, Paweł, ty się pakuj, ty jedziesz ze mną do Koszalina. A wiadomo, Koszalin to jest też miasto, które tam jest 120 km do mojego miasta, ale mnie zabrał. No ja jestem za to naprawdę bardzo wdzięczny, bo ja też i w tym Koszalinie jakoś tak zacząłem ożywać, cieszyć się z życia, radować się, no nie wiem, każdym dniem. Miałem taką chęć, siłę, zadowolenie z każdego dnia i to był dla mnie naprawdę tam przepiękny okres. Wiadomo, też tam mieliśmy msze, spowiedzie święte i ja tam po prostu ożyłem na nowo. Wiadomo, potem tak jak wspomniałem o tej śmierci ojca, potem jak tam wróciłem, to już nie będę takim samym człowiekiem jak wcześniej. Ale było jakieś pojednanie z rodzicami? Tak. Znaczy za mnie rodzice zawsze byli, bo przykładowo jak ja byłem na tych odwykach, to i pierwszym razem w tym Tarnowie, no ojciec już wtedy przykładowo nie przyjechał, bo już się czuł dość tak ciężej, ale matka też do mnie przyjechała mnie odwiedzić. To był też taki okres Bożego Narodzenia, gdzie my właśnie robiliśmy też właśnie takie jasełka dla okolicznych ludzi. No tak samo tutaj pani Ela, pani prezes też przygotowuje jasełko tutaj też dla okolicznych ludzi, dla dzieci, żeby przyszli, zobaczyli, posłuchali. No przyjechała matka mnie zobaczyć. Potem właśnie byłem w domu w Koszalinie. To też brat młodszy przyjechał do mnie i z mamą, i z ojcem, choć już oni byli ciężko schorowani. Tak więc tak naprawdę rodzice byli zawsze za mną stali, też zawsze byłem ich, pomimo tego, co ja tam im nawyczyniałem, bo to całej rodzinie nawyczyniałem grubo, oni zawsze byli za mną i taki ja ich zawsze byłem, tak powiem szczerze, najukochańszym synkiem, bo i też tak naprawdę, że ja tam najbardziej im pomagałem, co nie? I ja jestem za to im wdzięczny. Bardzo. No
I potem właśnie po tych odwykach wyszedłem ostatecznie, no to ja tak naprawdę nie cieszyłem się życia, bo wiadomo, wróciłem wtedy w okolice swojego miasta, co jak miałem wcześniej. Niby w okolice, niby poza miastem swoim, ale w swoim mieście byłem często i niestety w tym samym towarzystwie. I nie czułem się tam ani szczęśliwy, ani dobrze. Czułem wręcz się źle, powiem fatalnie, bo znów były narkotyki, znów wiedziałem, że jestem na tej prostej, żeby się wykończyć. No i właśnie że ten dzień, kiedy tu przyjechałem, też były te potknięcia, jak powiedziałem, ale właśnie ostatnie było u mnie w czerwcu potknięcie i wtedy sobie powiedziałem, że jeśli ja chcę wyjść z tego, to ja muszę podjąć sam ze sobą taką walkę i o to powalczyć, bo to samo się nie stanie, że ja zerwę z narkotykami. I wiadomo, w pierwszy miesiąc, jak powiedziałem sobie, że chcę powalczyć, to pierwszy miesiąc był ciężki, bo były te myśli, kurczę, przyjdą pieniądze, no to pójdę, tak czy tak popłynę. Ale powalczyłem. No i teraz kończy mi się 5. miesiąc, praktycznie jak jestem bez niczego i tak naprawdę, kurczę, zacząłem w końcu się cieszyć z życia. Z każdego dnia, z tego, że mogę wstać, pójść do tych zwierzaków, porobić coś, zaopiekować się nimi, czy później gdzieś tam kostkę ułożyć, czy jakieś te domki na jasełko pomóc stawiać. No i ja z tego się cieszę się. Dla mnie to są w ogóle, tak powiem szczerze, ja przez całe swoje życie od najmłodszych lat ja byłem wchłany gdzieś tam blisko Boga. Tylko potem przykładowo w wieku 18 lat u mnie lekarze wykryli guza mózgu, co nie? I 3 dni później, jak wykryli guza mózgu, to 3 dni później leżałem już na stole, tam w Szczecinie na operacji. Wycięli mi tego guza, choć ja tak naprawdę nie wiedziałem w ogóle co to jest za operacja. Jak mi zrobili tomografię, jak zobaczyłem swoją matkę po tomografii, to pierwszy raz w życiu widziałem taką matkę zdenerwowaną, nie wiem, w szoku. Ona mi powiedziała: Paweł, będziesz miał operację, bo masz guza mózgu. To ja matce odpowiedziałem, jeszcze wtedy brakowało mi do 18 miesiąc czasu. Ja z matki mówię: jaka moja operacja? Mówię: dadzą jakieś mi sterydy czy coś i to mi się tam, mówię, roztopi i rozejdzie. Okazało się co innego, że tam 3 dni później leżałem na tym stole. To pamiętam, że wieczorem, to wiadomo, tam dali mi tam jakieś zaszyki, nie dopytywałem co to, jakie, na co. Tylko się przyżegnałem się i prosiłem Boga: Panie Boże, spraw, abym przeżył tą operację cało zdrowy, tak jak teraz mówię, leżę, ruszam się, widzę, słyszę wszystko, albo żebym odszedł bezboleśnie podczas operacji. No i Bóg mnie wysłuchał, przeżyłem. Choć lekarz powiedział moim rodzicom po operacji, że stał się cud, że Bóg dał mi drugie życie. Ja o tym tak naprawdę też z nikim nie rozmawiałem, bo ja o tej operacji, o tym co ja tam czułem, przeżywałem, nie potrafiłem z nikim porozmawiać. Ja to tak stałem się taką osobą bardzo zamkniętą w sobie i to sam w sobie nosiłem. Ale no najważniejsze, że przeżyłem. Gdzieś tam jakieś były tam trudności, żeby gdzieś tam zacząć normalnie chodzić, ale chodzę, ruszam się. A później tam się okazało tylko że ten był guz taki duży, że tak mi uszkodził nerwy wzrokowe, że tam mam teraz dość poważne problemy ze wzrokiem. No ale to nie jest najważniejsze, że tak powiem. No i wtedy po operacji, jak się przebudziłem, zacząłem, że się ruszam. W pierwszej chwili dziękowałem Bogu. Niesamowicie. Tylko że niestety ja zacząłem jakoś, nie wiem, swoim takim myśleniem, sposobem, bo zacząłem się zastanawiać, dlaczego to ja przeżyłem tą operację. Skoro tak naprawdę ja nie byłem też jakimś takim, powiedzmy, już wtedy wzorowym dzieckiem, bo już też gdzieś były te marihuany, haszysze, a nie przygotował jakiś noworodek, który się rodzi się i niestety umiera. I stwierdziłem wtedy, że to nie Bóg, to po prostu ja miałem szczęście, bo taki lekarz akurat mnie operował, który wiedział co robi i dzięki niemu żyje. I odeszłem od Boga na te kolejne długie lata. Stwierdziłem, że Boga nie ma. Aczkolwiek gdzieś tego Boga cały czas szukałem, co nie? Dopiero zacząłem Go poznawać na odwyku. Potem wiadomo, tak jak mówiłem wcześniej, że też nie wyszedłem taki radosny ostatecznie. No i tutaj właśnie powiem, to też dla mnie jest wielki cud, że ja się znalazłem w stowarzyszeniu Ku Dobrej Nadziei
w otoczeniu takich ludzi jak pani Ela, pastor Marcin, pastor Irek, bo oni pomagają, wiadomo, nam materialnie, nam dach nad głową, jedzenie, jakieś tam ubranie, środki chemiczne, wszystko, ale nie tylko, bo też właśnie pomagają od strony duchowej. Też mają spotkania takie dla podopiecznych, tam chyba 2 razy w miesiącu, żeby porozmawiać na temat Boga, ale też mają co tydzień nabożeństwa, na które ja zacząłem chodzić i naprawdę czuję, że ja tam odnalazłem swoje miejsce. I chodzę co tydzień, codziennie się modlę, staram się codziennie gdzieś tam też po jakimś tam rozdziale przeczytać sobie Ewangelii i to wszystko jakoś, nie wiem, no podejrzewam, że to też jest właśnie siła od tego tam, kto jest na górze, że... Wciąż jesteś, Paweł, młodym człowiekiem, masz 43 lata. 3 lata, tak. Jesteś tutaj, próbujesz wyjść na prostą, cieszysz się tym każdym dniem, tak. którym Tak. możesz przeżyć, ale co dalej? No bo musisz mieć jakieś plany. No, czy będziesz tutaj zawsze, czy tak to ma wyglądać przez najbliższe lata? Znaczy, odpowiem. Jak tutaj jestem w Białymstoku, w Stowarzyszeniu Ku Dobrej Nadziei, blisko 15 miesięcy, to mi tam pani socjalna, pani Jola, znaczy informowała mnie, że ja już jak będę 11 miesięcy, to że mogę pisać papiery o przyznanie tam mieszkania socjalnego czy komunalnego, tam socjalnego chyba, mieszkania. Tylko że ja tak naprawdę, no wtedy jeszcze też miałem problemy, bo też jeszcze miałem te problemy z tym, jak tutaj 2-3 razy, że tak powiem, popłynąłem. To też jak nie wiedziałem, jaka będzie moja przyszłość, bo też przykładowo w tych momentach, o których tam wspomniałem, że 3 razy popłynąłem, był taki jeden moment, gdzie grubo, że tak powiem, ja sam zabolowałem i niestety zostałem na tym złapany przez funkcjonariuszy, że tak to powiem, policji. Miałem sprawę karną. To było nie w Białymstoku, bo ja aż sobie pojechałem do Warszawy, tam się bawić. I też przykładowo właśnie Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei też mi bardzo pomogło, wsparło, bo też od nich napisali mi pismo, że znajduję się w Stowarzyszeniu Ku Dobrej Nadziei pod okiem dobrych tam specjalistów, że dla mnie byłoby to załamanie takie psychiczne, jakbym poszedł siedzieć, że mnie wsparli taką opinią i to przesłałem do prokuratury, do sądu. I to też na pewno mi dużo pomogło, że kara przyszła dużo łagodniejsza, że aktualnie cieszę się, że jestem na wolności. Paweł, a to nie jest czasami tak, że ten system, który jakoś działa, który pozwala Ci uniknąć więzienia, czy to nie jest tak, że po prostu cały czas jesteś w tym systemie, czy to, wiesz, no na ile to jest szczere, na ile byś chciał wyjść z tego konkretnie? Znaczy, no ja powiem tak, no teraz właśnie, gdybym ja nie chciał wyjść konkretnie, to ja bym cały czas teraz ćpał. Bo ja, tak jak mówię, te 3 zmiany podjęcia, to ja tak naprawdę co miesiąc gdzieś tam ćpałem, co nie? A teraz właśnie stwierdziłem, że niby młody, ale 43 lata, z czego praktycznie 20 lat, to tak to powiem, poza marginesem byłem, co nie? Wiem dokładnie, znaczy no ja wiem najlepiej, jak ja się czułem, co ja przeżywałem, będąc pod wpływem, że to nie było wcale życie, to była jakaś, nie wiem, wegetacja, to było, nie wiem, no tak jak mówię, parę razy chciałem się wykończyć tym, bo nie widziałem aż najmniejszego sensu. A z drugiej strony ja wiedziałem, że stać mi na to, że jak chcę, tam wiadomo też i przy pomocy tamtego, że potrafię temu podołać. I tak jak wtedy, co mi pastor właśnie Marcin pisał tą opinię, tam do prokuratora, ja wtedy sobie powiedziałem, że kurczę, jeśli ja nie zawalczę sam o siebie, a tylko sobie będę mówił, że okej, rzucam i koniec, no to nie ma w ogóle sensu. Ale jakie miałbyś jeszcze marzenia, plany do zrealizowania? Znaczy, moje marzenia jakie są aktualnie? Znaczy, no aktualnie chciałbym spotkać wybrankę swojego życia i mieć chociażby jedno dziecko, co nie, bo ja kocham zwierzęta, to ja tak samo i kocham i dzieci i wszystko i to byłoby moim marzeniem, też byłoby moim, wiadomo, mieć współmałżonkę i dom, co nie? To jest takim moim wielkim marzeniem, ale też wiem, że na wszystko też trzeba czasu, że to nie zrobi się, że pstryk z dnia na dzień i ja mam wszystko, co bym chciał, bo tak to nie działa. Tak więc wszystko powolutku, krok po kroczku i to się stanie, tylko właśnie, żeby wiedzieć, gdzie mam dążyć.
A jeszcze tak na koniec, jak ludzie traktują społeczeństwo, my jako naród, jak traktujemy te osoby, którym gdzieś właśnie się powinie noga, którzy tracą dach nad głową. Czy reagujemy tak, jak na przykład tutaj w Stowarzyszeniu Ku Dobrej Nadziei? Czy to jest jakaś taka łatka przypięta i ludzie się odsuwają? Znaczy nie chcą dawać szansy. Mi się wydaje, że ludzie, tak ogólnie ludzie, jak są, że bezdomni, to się odsuwają. Tak mi się wydaje że no to każdy tak myśli, że jak bezdomny to idzie tam, chleje gdzieś tam w krzakach, czy tam ćpa, czy tam nie wiadomo co robi. Ale to też są stereotypy, nie każdy jest taki. A tu właśnie to jest też dla mnie taki, ja to powiem cud, no bo naprawdę to Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei to są tacy ludzie, taka kadra, że ja jestem naprawdę niesamowicie tym zaskoczony, jakie mają oni wielkie serca i naprawdę wyciągają do każdego pomocą dłoń i to nie raz, drugi, tylko 6., 10. czy tam 17. raz i chcą pomóc, chcą wyprowadzić każdego z nas na prostą. I ja jestem wdzięczny i nie przekreślają, nie mówią, wybrałeś sobie, to twoja sprawa, nie, umrzesz, nie umrzesz. Nie. Ja przykładowo dam taki sam przykład odnośnie siebie. Jak mówiłem o tym, że 3 razy gdzieś tam popłynąłem, nie boję użyć się tych słów, to 2 razy. Jak popłynąłem, wracałem wtedy do stowarzyszenia, ja mówiłem, że dajcie mi moje, ja opuszczam, mówię, wyjeżdżam gdzieś tam czy gdzieś na odwyk, czy gdzieś, mówię, ja już wyjeżdżam. No bo wtedy tak się czułem, że już po prostu pójdę się wykończę się, co nie? I wtedy nie boję się tylko się powiedzieć się, pani Ela, pani prezes wtedy uratowała mi 2-krotnie życie, bo mi powiedziała, Paweł, zastanów się Paweł poważnie. No i ja wtedy pamiętam, poszedłem raz do pokoju, usiadłem i tak sobie to przemyślałem, kurczę, naprawdę, kurczę, mądre słowa, bo powiedziała, bo jak ja tego nie przemyślę, zrobię to, co chcę zrobić, no to będzie po mnie, no i naprawdę 2-krotnie uratowała mi życie i ja powiem szczerze, ja podziwiam tych ludzi, że oni mają taką w sobą dobroć dla drugiego człowieka i chcą, żeby no jemu coś wyszło w życiu. Ja powiem tutaj przykładowo, ja teraz aktualnie czuję się spełniony. Ja się cieszę się z każdego dnia z tym, że mogę pójść tam do zwierzaków czy coś innego zrobić. Mam taką w sobie radość. A co do czego Pan mówi, jakieś plany? No to tak jak mówię, współmałżonka, dom, jakieś dziecko. Jedno co najmniej są takie plany, ale to jeszcze może nie na ten moment, bo tak jak mówiłem o tych mieszkaniach socjalnych, to ja przykładowo też miałem rozmowę, nie wiem, z tydzień temu z panią Elą, jak to przyjechała, bo powiedziałem, pani Elu, mówię, wiem, że ja już powinienem napisać te papiery o te mieszkanie, tylko mówię, pani Elu, ja powiem szczerze, aktualnie jeszcze nie czuję się na siłach, jak się mówię, bo ja znam też sam siebie dobrze i też wiem, jak to by wyglądało, że jakbym poszedł na mieszkanie, to też z automatu byłaby to zmiana też środowiska swojego, w którym by się człowiek się obracał, nie? A to już byłoby dla mnie też takim zagrożeniem dość takim sporym, powiem, na ten okres. I pani Ela powiedziała, Paweł, jak się nie czujesz na siłach, to nie musisz na razie pisać. No. I dla mnie to też jest takie coś takiego, że wiem, że tutaj jeszcze mogę spokojnie być i że tak powiem dojrzeć do tego momentu. Bo dla mnie, co z tego, żebym teraz napisał, dostał tam powiedzmy za rok czasu mieszkanie, a nie wiadomo w jakiej byłbym formie, czy bym tam zniósł tą zmianę towarzystwa, czy niestety bym zwróciła moja też i osobowość tamta przeszła, że tak to powiem. Dlatego myślę, że na wszystko jest odpowiednia pora. Nie robić nic w pośpiechu. Bo przykładowo ja w swoim życiu to cały czas, że w pośpiechu, w pędzie, każdy problem, jaki u mnie stawał na mojej drodze, to ja ten problem po prostu omijałem, co nie? I potem był kolejny i ja nigdy w ogóle nie potrafiłem zmierzyć się z żadnym z problemów u siebie. A też teraz tutaj się uczę tego, bo wiadomo, w życiu są różnorakie są problemy, u mnie to są teraz takie problemy, nie wiem czy duże czy nie, ale są takie pewne problemy zdrowotne, ale teraz już stawiam tym problemom, tak powiem, czoła, ale to też nie sam, bo przykładowo pani socjalna, pani Julka, to też tam powiedzmy czasami da mi po głowie i mi powie, że masz iść tam do jakiegoś lekarza i idę. No ale jestem za to wdzięczny. No. A ja jestem wdzięczny za to, że zechciałeś opowiedzieć swoją historię
Dziękuję bardzo za i co. trzymam za Ciebie też kciuki i mam nadzieję, że to, co powiedziałeś, też będzie jakąś lekcją dla tych, którzy nas oglądają. Mam taką nadzieję, że to będzie też lekcja dla tych osób, do których to miało, że tak powiem, trafić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki, Paweł. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej, Fundacji Wolno Nam i Stowarzyszeniu Ku Dobrej Nadziei. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Twórca kanału Czaban robi raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban, laureat Nagrody Fundacji dla Migrantów Dobry Start. Honorowym patronem kanału Czaban robi raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sam Marraj. Do grona moich patronów należą Lesław Kostulski, Krzysztof Nowakowski, Michał Kulka-Kowalczyk, Iga Pękalak, Jerzy Iwaniuk, Irmina Jakoniuk, Urszula Kołodziejczak, Joanna Kompa, Maciej Reputakowski-Madej, Aśka Plata, Małgorzata Wróblewska, Kacper Gontar, Anna Machcewicz, Małgorzata Maj, Leleks 200, Małgorzata Grzankowska, Barbara Majewska, Sebastian Iwaniec, Grzegorz Paprzycki, Krzysztof Dziedzic, Adam, Zofia Malcher, Julia Missala, Zbigniew Sadowski, Witold Ściślak, Katarzyna Szymielewicz, Małgorzata Sajkiewicz-Kręt, Jan Kaliszewski, Jarosław Magielski, Iza Tarasewicz, Katarzyna Woch, Ewa Jeronim, Basia Esz, Małgorzata Pietrowska, Wawrzyniec Mąkinia, Anna Guzek, Olga Hajda, Darek Mickiewicz, Ruslan, Katarzyna Mitros, Krystyna Kilde, Małgorzata Szczecina, Beata Just, Krzysztof Jania, Weronika Szawara, Joanna Barszczewska, Adam, Anna Domanowska, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Jakub Górnicki, Grażyna Przybyszewska, Iwanka Sudek, Katarzyna Szastok, Klara Półmrok, Ewa J.P., Małgorzata Maj, Julita Białobłocka, Robert Gola, Gabriela Wiktorowicz, Danuta Dowiat, Leleks 200, Karolina Baca-Pogorzelska, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Patrice Senekal, Paweł Pacyński, Beata Piechocińska, Maciej Reputakowski-Madej, Arwo Pole, Jerzy Machnikowski, Miszka Otlowski, Małgorzata Staszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Kłoszewska, Anna Smenda, Karol Stańczyk, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Dariusz Cygert, Adam Myk, Ewa Szczepankiewicz, Teresa Fulbiszewska, Beata Walatek, Wiesława Grecka, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Małgorzata Kundzicz, Urszula Keczma, Anna Langowska, Marek Durski, Andrzej Dunaj, Anna Dormajer, Katarzyna Frejlichowska, Beata Sujka, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Alina Geniusz-Siuchnińska, Jacek Czernik, Krzysztof Dziedzic, Katarzyna Dąbek, Adam Drabent, Maciej Śliwa, Marzana Potepa, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Anna Pasikowska, Marcin Pankał, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz,
Piotr Szyndlarewicz, Bożena Nowak, Joanna Niebieszczańska, Ania Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, Błażej Marciniak, Jolanta Malinowska, Dariusz Dudojć, Anna Kopydlowska, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Darek Łankowski, Jacek i Anna Czernuszenko, Marta Springer, Ewa Łabus, Wioletta Chrost, Alina Bilińska-Solarz, Dariusz Pypłacz, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Dorota Lubiewska, Olga Łojewska, ABCD, Bogna Badowiec, Anna Mrowiec, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra Bolczyk-Szepchert, Marlena Fatyga, Agata Drummond, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Aleksandra Lipowska, Marcin Pyrzyk, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Gosia Adamczyk, Agnieszka Wolska, Iwona Skoneczna, Agnieszka Grondas, Wioletta Wojtasiak, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Kasia Kruszewska, Marta Sikora, Magdalena Babral, Tomasz Białecki, Beata Andrysiak, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Hubert Zadrożny, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Solikowska-Dejena, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Andrzej Klos, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Marita Adamska, Anna Oryńska, Tomasz Czech, Karolina Górecka, Magda Zielińska, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Kryśka Zdziechowska, Magda i Marek z Torunia, Katarzyna Mielec, Agnieszka R. Jobda, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Iza Brodnicka, Magda Górak, Anita Głowińska, Agata Bonenberg, Gosia Drost, Katarzyna Szatyłowicz, Magdalena Klemensowicz, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. Ostatnio na portalach subpi.pl i Buy Coffee wsparli mnie Marlena Fatyga, Piotrek Jasiewicz, Łucja Kamińska, Maria Pawłowska i Maciek Tarmas. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.